Halo, halo, witamy Was bardzo serdecznie o 5 rano w sobotę. Dlaczego my wstaliśmy o 5 rano w sobotę? I już pokazuję. Przez mecz, który wy oglądacie w piątek o 20:45. O, i właśnie Błaszczykowski schodzi. Patryk już ma koszulkę, jest gotowy. Także wiecie, to nie są przelewki tutaj. Mimo że na emigracji, to wciąż. Tym samym zaczynamy ten filmik, w którym będziemy bardzo porównywać Australię do Polski. Będziemy Wam pokazywać plusy, minusy, ale chciałam zaznaczyć, że będzie to inny filmik, bo będą to takie plusy i minusy bardziej do nas adekwatne, a nie takie jak o, tu się więcej zarabia. Także oglądajcie. Wygraliśmy, słońce zdążyło wzejść, a my idziemy z powrotem spać. Właśnie wyszliśmy z kawiarni i tutaj nasuwa nam się pierwsza duża różnica, o której chcieliśmy wspomnieć. Jest to m.in. to, że tutaj na każdym rogu są kawiarnie. Ta na przykład była dosłownie pod naszym blokiem, tutaj jest zaraz nasz blok. I dosłownie na każdym kroku, gdzie się nie pójdzie, jest jakaś kawiarnia, jakieś nawet gdzie tylko na wynos się bierze, po prostu są one wszędzie i kawa jest bardzo dobra. Ale do tego jeszcze chcieliśmy dodać to, że różnica między Australią a Polską jest taka, że tutaj, czy do kawiarni, czy do restauracji ogólnie, wychodzi bardzo dużo starszych ludzi. Chodzi mi o takich naprawdę ludzi już na emeryturze i po prostu ich widać naprawdę w tych miejscach, że oni sobie wychodzą posiedzieć, a to popić kawę, poczytać gazetę i to na przykład my tego w Polsce nie zauważyliśmy. Pewnie wynika to głównie z tego, że tutaj na przykład może ludzie są tak bardziej przyzwyczajeni przez to, że jest ciepło, więcej wychodzą, więc oni od zawsze wychodzili. No nie wiadomo, mogą być różne ku temu powody, ale tutaj zdecydowanie widać ich więcej. Teraz przyszliśmy odpocząć na nasz ten dach. Taras na dachu, proszę, przyszliśmy sobie posiedzieć. I tutaj nasuwa mi się kolejna myśl taka, że tutaj jest to bardzo normalne, że budynki mają takie miejsca, zwłaszcza te takie większe budynki. Po prostu mają baseny, mają miejsca takie z grillem jak ten i jest to po prostu bardzo popularne, przez co też nie płaci się za to takiej ceny premium, jak na przykład byśmy chcieli mieć w Polsce taki budynek, który ma, nie wiem, basen czy siłownię, to jednak w Polsce trzeba naprawdę zapłacić za to dużo więcej. Tutaj jest to wciąż więcej niż przeciętne mieszkanie, żeby nie było, ale nie jest to cena premium. I jeszcze chciałam dodać, że kochani, koniecznie oglądajcie do końca, bo na końcu, w końcu opowiadamy, dlaczego w ogóle wyjechaliśmy z Polski, dlaczego wyjechaliśmy z Anglii i dlaczego przyjechaliśmy do Australii. Proszę bardzo, zima. Opowiedz, jak Ci się podoba australijska zima. Całkiem mega, fajnie i ciepło. Tutaj zwłaszcza jest tak, słoneczko daje, jest super, naprawdę. Ale różnica, gdzie w Polsce bym normalnie sobie tutaj siadła na tą kanapę, to teraz z przyzwyczajenia już wiem, że tutaj trzeba sprawdzić, czy tutaj nie ma po prostu jakichś niechcianych przybyszów na tej kanapie. Witamy Was w niedzielę. Teraz kontynuujemy naszą serię. My wczoraj mieliśmy jeszcze znajomych w domu, byliśmy na zakupach, ja byłam na pilatesie, o którym też zaraz coś powiem, ale wracamy do tego, że porównujemy Australię do Polski i tutaj mamy dosłownie w naszym domu bardzo ciekawe porównanie. Patrzcie. Takie mamy okna w domu. Tutaj się zbiera wilgoć, to już w ogóle jest jeszcze inny temat, ale no one dosłownie, no to jest po prostu okienko takie tutaj, widzicie, małe, to też pominimy. I te okna, nawet jak je zasuniemy, o w ogóle ciężko bardzo, zasunęłam je, to nawet teraz przez nie czuć normalnie jak leci powietrze, czy tam no zimno, czy coś tam. Teraz już nie otworzę. No po prostu są bardzo nieszczelne, są to takie pojedyncze okna, których w ogóle nie wiem, czy w Polsce ktokolwiek by się teraz pokusił na robienie, bo jednak u nas w zimę jest zimno. Ale tutaj w zimę też jest zimno, naprawdę. Jeszcze akurat w tym mieście, w którym my mieszkamy, jest ok, ale takie same okna, takie same budynki są i w Melbourne, gdzie naprawdę temperatura w zimę nawet spada do 2 stopni. Także to jest duży minus tego kraju, ale
Jest to coś, z czym trzeba żyć te 2 czy tam 3 miesiące w ciągu roku, kiedy akurat jest zimno. Ale no, żeby nie było, temperatura tylko w nocy tak spada do takiego... tutaj akurat, no my ile mieliśmy w nocy dzisiaj? Dzisiaj będzie 9 stopni w nocy, a w dzień 23, więc w dzień wiadomo, jest ok, otwieramy sobie nawet okna, bo fajnie, żeby się przewietrzyło, ale po prostu jest zimno, jak się wstaje rano i jak się idzie spać. I tyle. A z tym pilatesem to akurat plus tutaj dla Australii, ponieważ jest to pilates ogólnie na tych reformach, na tych takich maszynach. Jest to teraz bardzo popularne, wszyscy to robią, bo jest to modne i tutaj okazuje się, że jest taka lekcja tańsza. Za tam taki pakiet 25 lekcji na 6 miesięcy wychodzi, że jedna lekcja kosztuje $25, co będzie około 70 zł, gdzie w Polsce, właśnie jak sprawdzałam, taka jedna lekcja kosztuje minimum 100 zł. Potem idzie w górę, zależy co się chce. Lekcja indywidualna, która tutaj oczywiście też byłaby droższa, w Polsce kosztuje 170. Teraz patrzcie, idziemy do windy. W ogóle pierwsza ciekawostka jest taka, że tak obklejają windę, jak w budynku jest przeprowadzka i właśnie, żeby po prostu nie... Już możesz zamknąć, spokojnie. Teraz widzicie, Patryk przyłożył tutaj przycisk, bo taka ciekawostka, w wielu budynkach tutaj jest tak, że trzeba najpierw zeskanować taki kod, który dostajemy na takim czymś i potem wybrać piętro, ale my, jako mieszkamy na 4., możemy pojechać tylko na 4., na 7., na którym jest ten na górze taras, albo na ground floor, albo do garażu. Nigdzie indziej, żeby się nie wkraść ludziom do domu. No i teraz jesteśmy w garażu i tutaj każdy ma przepisane swoje miejsce w garażu, po prostu oznakowane numerem mieszkania. Teraz idziemy do sklepu, jest niedziela, ale tutaj nie ma niedziel handlowych. Sklepy są normalnie otwarte, tylko po prostu krócej, szybciej się zamykają, tam o 16 czy 17. Proszę bardzo, teraz ciekawostka, właśnie wychodzimy z zakupów. Za te zakupy zapłaciliśmy $172. Jak tu zejść teraz? Drugą stronę. Drugą stronę, super. Bip, 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 bip. To też ogólnie przez to, że kupiliśmy kapsułki do zmywarki, które kosztowały $27, ale poza tym no to praktycznie samo jedzenie. I to nam tak starczy na niecały tydzień. Jedziemy do parku i tu jest mój ulubiony widok. Pewnie już go pokazywałam nie raz, nie dwa, ale zobaczmy jeszcze raz. A tutaj w ogóle budują, akurat firma, w której pracuje, stąd wiem, budują taki kasyno jakby, o tak będzie kasyno, hotel, ekskluzywne sklepy, taki drugi, ten South Bank, który Wam pokazywałam, ponieważ na dole też będzie taki deptak, gdzie będzie można chodzić, palmy, wszystko, także mega ekskluzywne miejsce, tutaj właśnie w tym budynku będzie. I on jeszcze będzie miał chyba jedną wieżę z tego, co tam mówili, także będzie się działo. Jaki ładny wjazd do parku. Przyjechaliśmy do naszego ulubionego parku. Jak ktoś ogląda nasze vlogi od początku, czyli na przykład moja mama, to pamięta, że tutaj często chodziliśmy na początku. To jest ten park, więc wchodzimy. A przy okazji jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że Patryk był u fryzjera. Proszę bardzo, pokaż swoją fryzurę. Cudowna. Ogólnie jest jedna z lepszych, jakie tutaj zrobili. I chcieliśmy tylko powiedzieć to, że tak samo jak było w Anglii, tak samo jest tutaj, czyli jakość usług, jak na przykład właśnie fryzjerstwo, nie jest na takim poziomie jak w Polsce, nasze polskie fryzjerki. Ja byłam w Polsce u fryzjera, odkąd farbuję się na blond 2 czy 3 razy i naprawdę za każdym razem byłam tak zadowolona. Było super, panie też zawsze były miłe i bez problemu. Zwłaszcza byłam zadowolona z ceny. Ostatnim razem zapłaciłam 300 zł za właśnie zrobienie balejarzu, gdzie tutaj byłam u fryzjera teraz ile tam, 2-3 tygodnie temu i zapłaciłam $500. Już jak widać trochę mam odrost, no ale jest jak jest. A Patryk za swoje włosy, za cięcie płaci $45. W Polsce płaciliśmy około 90 zł, ale no jednak w Polsce zawsze też był mega zadowolony. Panie zawsze też potrafiły w ogóle wypowiedzieć się na temat włosów, powiedzieć, że o tu masz źle, coś tam zrobione, tutaj masz dobrze. Także jest różnica i Polska tutaj ma duży plus. A w parku nie ma jaszczurek. Wydaje nam się, że po prostu przez to, że jest zima, może jest im trochę zimniej i się gdzieś chowają, bo nie wiem, czy pamiętacie nagrania z lata tutaj, jaszczurki były wszędzie. Teraz jest czysto, spokojnie. Ale pająki są. Kurczę, szkoda, że teraz może o tutaj widać
całą pajęczynę, jaką sobie zrobił. Tutaj jest taki duży pająk. Ale jeszcze nie aż tak duży, jakich się spodziewaliśmy tutaj. Popatrzcie, jak pięknie tęcza się zrobiła na, co to jest, fontannie. Z tyłu jedzie ciuchcia, zielono, ładnie, bez jaszczurek. Super. Cofam to, jednak ziomki dalej są. Ten sobie nadzoruje wodę. Idziemy dalej. O, patrzcie, jaki pajączek. Takie są tutaj w dużej ilości miejsc w tym parku. Już ciekawsze niż takie pajęczaki jak w Polsce, prawda? A w tym parku jest taka piękna kawiarnia z takimi widokami, pełno zielonego. Super klimat i wszędzie chodzą te takie bean chickeny, które już też nieraz pokazywałam, zaraz pokażę. O, proszę bardzo, mamy bean chickena, o którym mówiłam. Siedzi sobie na parasolce. One się tak tylko nazywają potocznie, mają jakąś swoją normalną nazwę, ale nie pamiętam jaką, dlatego tak się po prostu na nie mówi. Takie kurczaki śmietniskowe. A tutaj proszę, kolejne 2. 3 stoją sobie i patrzą, gdzie tylko ukraść jedzenie ludziom. Takie one są właśnie. A tam jeszcze na górze ta moja szczurka jeszcze siedzi. Z boku musisz bardziej. Patrzcie, co tu jest. To jest dopiero sztuka. Kangur. Normalnie ktoś wyrysował z tego kangura. Genialne. Chcę takiego w ogrodzie. Gdybyśmy mieli jeszcze ogród. Gdybyśmy mieli ogród, to bym chciała takiego, owszem. I jeszcze taką ostatnią różnicą między Polską a Australią, którą chciałam tutaj przytoczyć w tym vlogu, jest to, że w Polsce bardzo popularne jest to, że idzie się do liceum na przykład, potem idzie się na studia. Po prostu dużo ludzi wybiera taki krok, dużo ludzi tak robi, zresztą sama szłam tym tokiem, chciałam iść na studia w Polsce. Aczkolwiek tutaj jest to troszeczkę inaczej. Mało ludzi idzie na studia, większość ludzi raczej wybiera, żeby zdobywać po prostu jakieś praktyczne umiejętności. I rząd też to bardzo wspiera. Więc tutaj na przykład oni bardzo chcą, żeby po prostu iść pozyskiwać umiejętności w takich zawodach jak na przykład elektrycy, którzy są potrzebni bardzo całemu kraju. I na przykład tak jak firma, w której ja pracuję, oni zatrudniają młodych ludzi właśnie po szkole na przykład. Oni się zapisują na taki staż. Nasza firma właśnie w tym czasie im płaci, czyli oni zarabiają, ale też w tym czasie oni muszą normalnie chodzić na zajęcia do szkoły, które po prostu poprawiają ich umiejętności. Czyli podsumowując, zdobywają dodatkowe umiejętności, uczą się bycia tym elektrykiem, czy tam inne takie zawody, zarabiają pieniądze i jest to po prostu bardzo rozwijające dla kraju. Mniej ludzi tutaj idzie na studia, bo są bardzo drogie. Witamy Was bardzo serdecznie. Teraz jesteśmy tutaj oboje, ponieważ uznaliśmy, że w tych wszystkich filmikach, które nagraliśmy dotychczas, ani razu w sumie nie powiedzieliśmy, dlaczego wyjechaliśmy z Polski i w sumie dlaczego przyjechaliśmy do Australii. Także może zacznij od tego, dlaczego Ty wyjechałeś z Polski. No, ogólnie wyjechałem z Polski z rodzicami w 2006 roku, jak miałem 9 lat. Tak jak zresztą większość Polaków tak naprawdę. Znaczy może nie większość, ale bardzo duża część Polaków. No i tak jakoś zostaliśmy tam tak naprawdę na stałe. No i tyle tak naprawdę. I tyle. Potem ja w 2018 roku wyjechałam do Anglii na studia. Po prostu dostałam taki pomysł od Ani, która wtedy właśnie studiowała? Nie, dostałam od niej pomysł, kiedy ona wyjeżdżała na studia. Ona mi powiedziała, słuchaj, przyszła kiedyś do mojej byłej pracy w Polsce, przyszła właśnie z dokumentami, które wypełniała na studia i powiedziała, a no ja wyjeżdżam na studia do Anglii. I opowiedziała mi, jak to wszystko wygląda, jak wygląda proces dostania kredytu studenckiego i załatwiania w ogóle dostania się na studia. I ja uznałam, że w sumie ja też chcę. I tak też wyjechałam na studia właśnie w 2018 roku. Zaczęłam studiować psychologię kryminalną, nigdy jej nie skończyłam. Potem zaczęłam studiować event management, czyli organizowanie wydarzeń, różnych zarządzanie wydarzeniami. To skończyłam w tamtym roku, ale nie pracuję w swoim zawodzie. I w 2018 roku też się poznaliśmy właśnie w Anglii i wtedy, mniej więcej w 2018 roku, powiedzmy, Patryk powiedział, że jego największym marzeniem takim jest co? Wyjechanie tutaj, na drugi koniec świata. No oczywiście ja wtedy jeszcze studiowałam, to nie była to dla nas jakaś w ogóle jakiś pomysł, coś co mieliśmy zamiar zrealizować tak o,
Oczywiście to się dopiero poznaliśmy i tak gdzieś to tam było z tyłu głowy, że taki jest gdzieś tam powiedzmy plan czy pomysł. I tak to się, jak się zaczęło nasze planowanie wyjazdu tutaj? Nie wiem, co zaczęliśmy robić. Oglądać dużo YouTube'a. Oglądać dużo YouTube'a, to prawda. I właśnie oglądaliśmy dużo, jak inni ludzie po prostu to zrobili, że tu wyjechali. No tak, no i mieliśmy spotkania z agentami wizowymi, żeby też się dowiedzieć, jaka wiza tutaj będzie dla nas najlepsza, żeby wyjechać. Czytanie dużo w ogóle o tych wizach, o pracy, co jest potrzebne, co pozwala na taki wyjazd, bo proces jest strasznie trudny, jak zresztą wspominaliśmy już nieraz. Tak, jeszcze przed tym najgorszym procesem jeszcze on nas czeka w ogóle. No ale kiedy zaaplikowaliśmy o wizę? W listopadzie? W listopadzie albo w październiku? W październiku chyba. Zaaplikowaliśmy o wizę. W październiku 2022 zaaplikowaliśmy o wizę. 7 grudnia 2022 dostaliśmy wizę, tą, którą teraz mamy, czyli tą Work and Holiday. I 8 lutego 2023 wyjechaliśmy do Australii spełniać już wtedy nasze wspólne marzenie, już nie tylko Patryka, żeby się tu przeprowadzić i tutaj żyć sobie. I tak to właśnie się stało, że jesteśmy teraz w Australii, proszę bardzo. Zaszło nam teraz słońce, ale nieważne. Kontynuujemy, więc jeszcze odpowiemy na pytanie, dlaczego nie chcieliśmy zostać w Anglii. Ogólnie dużym problemem w Anglii było to, że pogoda ciągle pada, ciągle zimno, pochmurnie strasznie, co na pewno wpływa na człowieka samopoczucie. Kraj ogólnie się robi coraz bardziej niebezpieczny, naprawdę dużo jest różnych sytuacji, o których się słyszy, że ludzie są obrabowani, ogólnie takie sytuacje niefajne. A poza tym no, sytuacja finansowa też w Anglii się robi z roku na rok coraz gorsza. Niestety nie jest to już taki raj, jak to kiedyś był i każdy myślał, że wszyscy wyjeżdżali. Tak. I jeszcze oczywiście była możliwość, zawsze jest możliwość powrotu do Polski, oboje mamy polskie paszporty. Na ten moment tylko i wyłącznie polskie paszporty. I dlaczego nie chcieliśmy wrócić do Polski nigdy? Po pierwsze, chcieliśmy po prostu spróbować czegoś innego. Czegoś, gdzie będzie ładna pogoda, gdzie będzie po prostu inny styl życia. Właśnie chcieliśmy spróbować tego innego stylu życia, gdzie większość roku jest ładna pogoda, można wyjść na dwór, tak jak teraz. Teraz niby mamy zimę, my siedzimy w koszulkach w parku, jest naprawdę cudownie. I po drugie jeszcze chcieliśmy też bardzo wyjechać do kraju wciąż anglojęzycznego, gdzie po prostu byśmy mogli też to doświadczenie, które już mieliśmy w Anglii, wykorzystać w ten sposób, że po prostu będziemy pracować gdzieś w języku angielskim. Także to też był duży plus. No i po prostu nie ciągnęło nas do Polski, szczerze mówiąc. I na razie nas też nie ciągnie. Jeszcze chcemy jednak troszeczkę podoświadczać czegoś innego i może kiedyś. I to tyle w dzisiejszym vlogu. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że te różnice Was zaciekawiły, spodobało Wam się to i do zobaczenia za tydzień.